Witam na moim kanale Gameborn. Dzisiaj tryb multiplayer. Muszę sobie poradzić. Obejrzmy scenerię. Stoimy w Warszawie. I gdzie my dzisiaj jedziemy? Zobaczmy. Teoretycznie do Łodzi. Łódź Widzew. Warszawa Wschodnia, Łódź Widzew. A to ciekawe. No chyba nie. Chyba Grodzisk Mazowiecki tylko dla nas będzie. I stoimy sobie w tej Warszawie. Obejrzmy nasz skład. Mamy tutaj 5 minut do odjazdu. I tak. 400 ton prowadzimy. 190 metrów. I taki to piękny ET 22 836. No bardzo ciekawy skład. No nie wiem, czy takie jeździły w rzeczywistości. Powiem szczerze, wątpię. Wydaje mi się, że nie, ponieważ jest to lokomotywa typowa dla towarowych pociągów. Wydaje mi się, że tu nie ma opcji ogrzewania wagonów z tej lokomotywy. Ale może się mylę. Jeżeli ktoś jest, kto zna się na tyle na kolei, no to proszę w komentarzach napisać, że mówię głupstwa. Ale być może jedziemy w scenerii letniej i takie rzeczy się zdarzały. No jesteśmy w tej chwili na stacji Warszawa Wschodnia. Piękna letnia sceneria. No i prowadzimy sobie taki skład. Dwie pierwsze klasy widzę. Chyba nie do nas kwestia. Zobaczmy z góry. No tam odjeżdża skład. No jestem zatrzymany, to czemu mi tu taki komunikat? I teraz popatrzmy po nastawach. Tak, my tu mamy nastawa hamulca, takie coś ustawiamy. Pośpieszna, towarowa. Teraz jest pośpieszna, a teraz osobowa. Przestawmy na pośpieszną. Obejrzmy pulpit. Tu jest aktywacja, rezerw. O, tu jest oświetlenie. Chyba to są wszystko. Lampki. Sygnał czerwony. Światła mamy ustawione, jak rozumiem. Ogrzewanie nóg, ogrzewanie kabiny. No pytanie, czy my ogrzewać możemy. Aktywacja ogrzewania, zakres prądu. Ogrzewanie składu, czy tu da się włączyć? No napiszcie w komentarzach, przyznam, że no nie znam się, nie jestem fachowcem, maszynistą. Jestem tylko graczem, który lubi gry o tematyce kolejowej. O, widzimy cień nasz. O, fajna sprawa. Warszawa Wschodnia. Czyli znowu jesteśmy na etapie tych towarowych.
No, wygląda jak nasz maszynista. Ale nie postacie w grze się liczą, to jest gra o tematyce kolejowej. Najważniejsze są trasy i jazda. A temat postaci być może będzie za jakiś czas dopracowany. O, dostaliśmy światło już, jesteśmy w kabinie. 9 sekund. Luzujemy skład, 6 naciskam na klawiaturze numerycznej. I jest odjazd dla nas. I pozycja nastawnika na 1. I napędzamy się. Kanał R2. Warszawa, Grochów, Łódź, Widzew. Spacja, zbicie czuwaka, czy tam SHP. No i rozpędzamy się do... Następna stacja Warszawa Centralna. No, powoli dodajemy, jest 21 pozycja. Jeszcze rozpędzamy się, żeby na wstępie już nie robić opóźnienia. I obserwujemy znaki. Bodajże był znak jazdy bezprądowej. Posłuchamy się. Nie ma za kary za w grze póki co. O, możemy 60. Ale postarajmy się być perfekcyjni jako maszyniści i przestrzegać wszelkich przepisów. Możecie też w komentarzach napisać, czy w ogóle zwracacie uwagę na ten znak tutaj w grze, czy... No, widzimy stadion po lewej, nasz narodowy. I powoli do 48 pozycji. No i pół kilometra do Warszawy Centralnej. I zaraz będziemy mieli serię ograniczeń prędkości, ponieważ będziemy wjeżdżać do tunelu, który znajduje się przed stacją, w którym znajduje się tak właściwie Warszawa Centralna. Stacja Warszawa Centralna. Już widzimy początek. O, mamy 60 za jakiś czas. I już pierwsza pozycja. Hamulca. Przygotowujemy sobie prędkość. O, przerywa troszkę tutaj w obrębie Warszawy. Trochę za bardzo przyhamowaliśmy. To nic. O, 40. Nie będzie dzisiaj czystego przejazdu.
800 metrów do hamowania, ale to się pokrywa ze stacją. Tak jest, 400 metrów. Szykujemy się do przycisku trójki na klawiaturze numerycznej, czyli do użycia hamulca zasadniczego. Już możemy na pierwszą pozycję. Niech napełnia się przewód. Jeszcze nie. O, możesz się już zatrzymać. Druga pozycja, trzecia. I z powrotem trzecia. I stoimy w Warszawie centralnie. O, trójeczka, możemy wysiąść, chyba nie z tej strony. Ale akurat bodajże drzwi są tylko, nie są. Aha, drzwi z kabiny są, zaraz zobaczmy. O, już dostaliśmy światło. Wsiadamy. Wsiadamy do składu. 16 sekund nam zostało, 13. No możemy dziewiątką już powoli na pierwszą pozycję. 6 sekund zostało, możemy całkiem. I plusik na klawiaturze numerycznej. Tak, mamy 1 minutę opóźnienia. No, przekroczyliśmy prędkość nawet po drodze, no to ciekawe, że wpadło to opóźnienie. Już mam pierwszą pozycję jazdy bez oporów, czyli pozycję nastawnika na 21. No, musimy uważać na SHP. Jeżeli kogoś to irytuje w ustawieniach, gdzieś tam gdzie to wyłączyć. I wtedy nie musimy się przejmować. 9 przekroczyliśmy, czyli za 190 metrów, gdzie będzie nasz koniec naszego składu, wtedy zacznie obowiązywać te 90. No już jest 60. Warszawa Zachodnia za 2 km. No już jest 90. Rozpędzamy się. Tak jest, śmiało tym nastawnikiem. Żeby nie dodawać sobie opóźnienia. I bocznik, fajnie, pozycja pierwsza. O, widzimy, o, trochę taką krótką na pół kilometra na wyhamowanie. Do 40.
więc tu już możemy szóstkę. Przesadziliśmy z hamowaniem. No i jedziemy sobie spokojnie. I jesteśmy w Warszawie Zachodniej. Obu może 2 minutki, 2,5 z kabin wyjrzeć sobie z perspektywy innej, obejrzeć. Bydgoszcz. Mam nadzieję, że niedługo już pojedziemy na tej trasie. Do końca. Do Łodzi. No na pewno tam prace trwają ostro. No, możemy grę tutaj myszką grać. Sygnał dźwiękowy, ton wysoki, ton niski. A możemy nauczyć się tych klawiszy i je stosować. Tak naprawdę nie ma dużo tych klawiszy. Klawiatura numeryczna się kłania, plus minus. 9, 3 i 6 pozycja jazdy. No i sygnał dźwiękowy H i J. To cała filozofia z reguły. Wchodząc już do trybu multiplayera mamy światła pozapalane, nie musimy się o to martwić. Czyli 3, 4, 5, 6, 7 klawiszy w przypadku tej maszyny tutaj i trybu multiplayer. O, jakiś tam gracz, bo ktoś tam sobie biega śmiesznie, skacze po peronie. Zobaczmy. Twoja diewuszka. Maszynista to 133 metry ode mnie, czyli najprawdopodobniej to on tam skacze. I odluźniamy. Pozycja pierwsza. Czekamy, aż się prąd pokaże. I możemy ruszać. Minuta przed czasem. Aha, jeszcze 8 przyciskiem jest oczywiście spacja do zbijania czuwaka. Ale tak jak przed chwilą mówiłem, jeżeli kogoś to irytuje, te naciskanie, co? O, tak jak przed chwilą.
Może to wyłączyć w ustawieniach. No ale taki maszynista raczej tego nie wyłączy i chcąc wczuć się w jego rolę, myślę, że należy to zostawić i no i po prostu też naciskać ten czuwak. 700 metrów będzie 100 km dopuszczalne. Widzimy z prawej strony. Kanał R2 nadal, czyli nic nie musimy zmieniać. No i ciśnijmy Ctrl i dwójka. Spacją wbijamy. Już jest ta 90. Pierwszy Shift i plus. Lewy Shift. Spróbujmy. Lewy Shift i plusik ponownie. Warszawa, Włochy, czyli my już tu kończymy. Albo nie kończymy. No, widzimy w tej aglomeracji warszawskiej jest co robić, trzeba się zatrzymywać. Ruszamy, zatrzymujemy się. I tak w kółko. Spróbujmy popatrzeć z perspektywy. Tam przed chwilą mieliśmy znak 120, za chwilę będzie dozwolone. Już możemy bocznik, o jest, spacja. O. Piękna perspektywa. Na drugą pozycję, ale za kilometr Warszawa, Włochy, czyli już tak praktycznie musimy wdrażać procedurę hamowania. O, i to nawet dość tak żwawo. A, to było tylko przejedź. O, to moje niedopatrzenie. Plus, czekam aż się prąd pokaże i wtedy będziemy mogli dalej dodawać. Przejedź przez Józefinów za 5 km i dodajemy stopniowo. R2 nadal. O, zaraz będzie 160. Ciekawe, czy tym składem będziemy mogli poruszać się z taką prędkością. Chyba nie. Pruszków na tor 4B. Wjazd podany. To nie dla nas informacja. I 6. pozycja następnika. A już możemy. Przesadziliśmy. Siap.
rozpędzamy się, szybki minus. Przelot podany, Pruszków nas informuje. No, mamy taki trasę, że no, warszawska aglomeracja, a później chyba najprawdopodobniej już lecimy bez postojów. Już byliśmy tak blisko Pruszkowa. Prawie 1 km mieliśmy, a tu przeskoczyło. No te podawanie odległości trochę pozostawia wiele do życzenia. No ale to są takie drobnostki. Które absolutnie nie odbierają jakiejś tam przyjemności z gry i nie są to jakieś tam ogromne błędy. Zbyt wczesny przyjazd. Następna stacja będzie przejazd przez Grodzisk Mazowiecki. km do Grodziska. No i zapowiada się, że to będzie koniec. Żyrardów, nie wiem, już raczej nas nie obejmie. Czyli prędkość po sygnał dźwiękowy. No i 160 za chwilę będzie, ale to, tak jak już mówiłem, nie dla naszego składu. To jest prędkość obowiązująca na szlaku, a nie nasz skład nas ogranicza. No rolką możemy się tu przybliżać do szyby, obserwować krajobraz. No, troszkę możemy zapoznać się z kabiną. SHP, wciśnięcie. No już Grodzisk 9 km. Z taką prędkością ta trasa mija szybko. Napiszcie jaki odcinek trasy lubicie najbardziej w grze. Czy tą tutaj aglomerację warszawską, czy okolice tam Katowic. No, przypuszczalnie odpowiedzi będą takie, że będzie się Wam podobać tam, gdzie mieszkacie, tam, gdzie macie bliżej. Chociaż dodanie na przykład w aglomeracji warszawskiej Stadionu Narodowego, no to fajnie go tam widzieć, że tam
faktycznie jest. Jest to jakieś takie urealnienie gry. Sześć kilometrów, 5 już zostało. Ciekawe, czy jak tam z naliczaniem. Pięć kilometrów do celu. No, z taką prędkością to droga szybko mija. Czterysta ton, 190 metrów. I jedziemy ET22. Czyli bykiem z lokomotywą dodaną w niedawnej aktualizacji. No już powoli miesiąc. Grodzisk Mazowiecki, 3,5 km. No, piękna sceneria dzienna. No i pojawiło się żółte światło. Za kilometr. Czyli jeżeli mamy żółte światło, powinniśmy być czujni. Być może następne światło będzie czerwone. Znikło, czyli już mamy zielony. Widocznie dojechaliśmy do jakiegoś, na zbyt bliską odległość, do jakiegoś innego składu. No i dlatego ograniczenie do 130 za kilometr, jak widzimy. No, przejechaliśmy, czyli Grodzisk przejechaliśmy. Teraz Żyrardów 17 km. No, ciekawy jestem, tak jadę od tej stacji do stacji, gdzie dojedziemy. Przyznam, że aż tak często nie gram, żeby pamiętać, dokąd się tam dojeżdża. Czy Jesionka jeszcze jest w grze, czy już jest poza. No ale jak widać lecimy. 16 do Żyrardowa zostało. Lecimy i nie zatrzymujemy się. No, czas mamy dobry, 3 minuty przed czasem. No, zbyt wczesne przyjazdy też są karane w grze, dlatego możemy troszkę odpuścić. No, zobaczmy tutaj.
Nie, przypuszczam, że to już jasionka to już chyba maks. Ale na 100% założyć bym się o to nie założył. No ostatnio jakoś tak albo Pendolino, albo ET22. No przejechałbym się 7. Żeby się nie odzwyczaić. Bo najbardziej lubię 7 właśnie jeździć. Mimo że ET22 praktycznie to jest no, w samym sterowaniu w grze to jest bardzo podobna lokomotywa. Jak tam w realu, no tu się nie będę wypowiadać. No chętnie bym posłuchał maszynistów jak 7, a jak ET22 w prowadzeniu. Jeżeli są tu tacy, bardzo proszę w komentarzach napiszcie. Oczywiście zapraszam także do subskrypcji kanału. Zawsze dla twórcy, osoby, która poświęca tam jakiś swój wolny czas do tego. Jest to jakieś docenienie jego pracy. Co mną kieruje, że nagrywam te filmiki? No na przykład, że i tak lubię grać, na pewno grałbym tak samo jak teraz. A może takie filmiki komuś posłużą, że nie wiem, że się nauczy coś z nich, albo że go zachęci przed zakupem, może zweryfikować, czy warto, czy widziałby się w roli maszynisty, czy być może jest to za trudne. No po to kręcę takie filmiki. Sygnał dźwiękowy. Podobny sygnał jak w kibelku, czyli w EN57. No staram się nie używać tych potocznych nazw, bo no, nie dla każdego nazwa kibelek od razu mu mówi, co to za skład. A propos właśnie chyba nas będzie mijać kibelek, tak zwany kibelek potoczny. No, N57 już wychodzą z użycia za parę lat. Już młodzież nie będzie wiedziała, co to był za pociąg, jak się nim jechało, jak siedzenia parzyły, plastikowe, twarde, często ten Sky taki sztuczny. No przejechaliśmy dzisiaj 43 km. Zdobyte doświadczenie 2800, czas 41 minut. Zobaczymy jak to na wykresie. No właśnie tutaj przespaliśmy ograniczenie. No ale ogólnie nie najgorzej. Gruncze była fajna zabawa. No zapraszam do subskrypcji, do łapek w górę i do komentowania. Pozdrawiam, trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia.